Jakie było twoje wyobrażenie o Polsce? Jak ty sobie wyobrażałaś wtedy Polskę? Zobaczyłam te wszystkie wieżowce, tak, te złote tarasy. I ja pamiętam, no, jakie ogromne wrażenie zrobiła na mnie ta Warszawa. I nie wiem dlaczego, myślałam, że cała Polska jest taka, tak? Czyli wszędzie znają te wieżowce, wszędzie będzie te ogromne ulice. To, co ja mówiłam, a to, co ja przeczytałam na papierze, tak, to w ogóle się nie mieściło u mnie w głowie, że tak można było napisać to słowo. Mhm. Pytałam, dlaczego wiatrak chodzi, kiedy on stoi, tak? Okej. Dlaczego? Ale jak ja przyjeżdżam do Kazachstanu, to widzę, że ja już tak myślę trochę po polsku. U nas to pobiły się nasze kierowcy, tak? Podczas naszego wyjazdu. Okej. Natomiast wiem, że w Polsce tego nawet nie znajdziesz, więc zapraszam do Kazachstanu. Okej. To do Kazachstanu na stepy, koninę i niezapomniane przygody. Co osoby powinny robić, żeby mówić tak pięknie po polsku jak ty? Co jest najważniejsze? Kochani, witam was w kolejnym odcinku naszego podcastu, w którym rozmawiamy z ekspertami i osobami, które z powodzeniem, tak jak Sofii, nauczyły się języka polskiego, tak abyście mogli uczyć się na ich doświadczeniach. Cześć Sofii. Cześć Kamil. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za czas, który pewnie dzisiaj poświęcimy na tą rozmowę. To ja dziękuję bardzo Tobie za przyjęcie zaproszenia. Bardzo się cieszę, bo mam do Ciebie sporo pytań, bo obserwowałem Cię i na YouTubie, i w innych wywiadach, i Twoje konto na Instagramie. Ale na początek chciałbym się zapytać Ciebie, no takie pytanie chyba podstawowe, które zazwyczaj dostajesz. E, Jak to się stało w ogóle? Dlaczego Polska? Jak trafiłaś do Polski? Bardzo dobre pytanie i akurat dzisiaj mamy luty 2026 rok i akurat 12 lat temu przyjechałam do Polski, czyli luty 2014 rok. Była to spontaniczna decyzja w związku z tym, że przyjechałam jako studentka. Planuję zostać w Polsce tylko na jeden semestr, ponieważ wygrałam konkurs w ramach wymiany studenckiej w Kazachstanie. No i plan był taki, że jeden semestr w Polsce i powrót do Kazachstanu. Natomiast ten jeden semestr się przedłużył 12 lat. O czym oczywiście nie żałuję, ale zawsze też mówię, że nigdy nie mów nigdy, bo nigdy nie wiesz, gdzie się skończysz i gdzie się okażesz po 10 latach. A więc wracając do Jasne. Twojego pytania, tak, wygrałam konkurs i przyjechałam do Bydgoszczy. Bydgoszcz była w ogóle to było pierwsze miasto, do którego przyjechałam i poznawałam Polskę właśnie przez pryzmat tego miasta. Mhm, mhm. Bo ja właśnie chyba zapomniałem wspomnieć w ogóle, że ty jesteś Kazaszką, tak? Może niektórzy świetnie mówisz po polsku, więc mogą pomyśleć, że ty jesteś Polką, ale nie, Sofii jest Kazaszką, która mieszka od 12 lat już w Polsce. Czyli w twojej głowie, jak mieszkając w Kazachstanie, nigdy nie było takiego pomysłu, żeby przeprowadzić się do Polski. To był raczej spontan, tak? To był raczej spontan. Powiem Ci tak, jakby pochodzę z rodziny, gdzie mój ojciec jest Kazachem, czyli ja jestem Kazaszką po stronie swojego ojca. Moja mama natomiast jest Europejką, która urodziła się w Kazachstanie, ale ma takie dalsze korzenie polskie, tak? Czyli moja prababcia miała te polskie korzenie i w rodzinie gdzieś zawsze się omawiało, tak? Rozmawiało się na temat mojej historii, moich przodków, jak wszystko się potoczyło, bo od małych lat byłam ciekawa, kim tak naprawdę jestem, tak? Czyli ten self-identity temat był zawsze dla mnie ciekawy. No ale też słyszałam te historie, które opowiadała moja babcia, tak, opowiadała też o tych moich pradziadkach, które kiedyś przyjechali jakby tutaj do Kazachstanu. Natomiast w moment podjęcia decyzji, tak, po tym konkursie, powiem szczerze, Kamil, to nie miałam jakby w ogóle planów, że to będzie Polska. Tak naprawdę do końca tego konkursu studenckiego też nie wiedziałam, do jakiego kraju trafię, bo mieliśmy listę z 5 krajów, gdzie była między innymi Francja, Korea
oczywiście południowa, nie północna, Rosja, Polska i Czechy. A więc w moment po prostu już odzyskania tej listy, tak, bo już wiedziałam na sam koniec konkursu, jakie kraje mogę wybrać, no to Polska już była takim ostateczną decyzją, bo też chciałam zobaczyć i może wrócić tak na chwilkę do tego miejsca, z którego pochodzę tak naprawdę, gdzieś tam z daleka. Mhm, mhm. Czyli faktycznie tutaj zadecydowały te twoje korzenie polskie, tak? Że dlatego Myślę, że zdecydowałaś się na Polskę. tak, opowieści mojej babci mocno wpłynęli na moją decyzję, aczkolwiek też rodzice też niechętnie chcieli odpuścić mnie na tą wymianę, bo jestem starszą córką, jestem córką przede wszystkim, tak? I dla mojego ojca to był wielki szok i od razu dostałam jakby tutaj nie, absolutnie nie, zapomnij o jakiejkolwiek wymianie, tak? Wyjeździe, no bo miałam 21 lat. Natomiast moja babcia to była właśnie tą osobą, która powiedziała, że dziewczyna musi zobaczyć ten świat, tak? Musi spróbować przynajmniej pomieszkać ten jeden semestr gdzieś za granicą, a zawsze może wrócić. Więc Mhm. tak naprawdę też jestem bardzo wdzięczna mojej babci, że ona tutaj popchała ten temat do przodu, więc też nie ukrywam, że na tą wymianę też zbierała jakby cała rodzina. Bo tylko powiem, że Kazachstan no, nie należy do Unii Europejskiej, a więc też my nie mamy tego programu Erasmusu, tak? Tego wsparcia od gospodarki, a więc jedynymi sponsorami to są twoja rodzina. I na ten wyjazd do Bydgoszczy zbierała cała rodzina. Okej, czyli cała rodzina zrobiła zrzutkę, tak? Żebyś ty mogła się Tak, tutaj pojawić. tak, tak, Okej. tak. No a pamiętasz, bo mówisz, że twoja babcia, tak? Troszeczkę cię tak jakby zarażała tą miłością do Polski. I pamiętasz właśnie z tych czasów jeszcze w Kazachstanie przed tą wymianą, jakie było twoje wyobrażenie o Polsce? Jak ty sobie wyobrażałaś wtedy Polskę? Na pewno powiem ci tak, jakby tutaj od strony rodziny o samej Polsce rozmawiało się mało, jeśli chodzi o samym kraju, tak? Wszystkie swoje jakby tutaj, znaczy te wszystkie informacje o Polsce poznawałam przez na przykład historię, którą uczyliśmy w szkole, tak? Więc wiedziałam tutaj historię Polski, zwłaszcza te czasy wojennej, tak? II wojny światowej. I więc wiedziałam, jak też mocno może ta historia wpłynęła na kraj, tak? Na zwyczaje, na mentalność Polaków. Więc moment jakby tutaj przyjazdu do Polski, to tylko powiem, że się nie zdziwiłam, że dużo ludzi tutaj mówią tak, o tej historii. I to też było coś, co na pewno rzuciło się w oczy, ale też to, co przypomniało mi Kazachstan, bo w Kazachstanie tak samo ludzie pamiętają historię i dużo się rozmawia na temat historii, tak? Więc tutaj w tym aspekcie jesteśmy bardzo podobni. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, ja nie miałam jakichś takich mocnych stereotypów, tak? No bo też miałam pod ręką dostęp do internetu, a więc nigdy nie myślałam, że wy tutaj jeździcie na białych niedźwiedziach albo nie wiem, żyjecie w jakichś chatkach, tylko wiedziałam, że to jest bardzo rozwinięty kraj, który się znajduje w Europie, tak? No i może nie do końca też wiedziałam o wszystkich tradycjach albo daniach polskich, tak? Nie znałam może też dobrze Polskę pod kątem geograficznym, tak? Bo wiedziałam, gdzie jest Kraków, Warszawa, a na przykład za mało wiedziałam na ten moment na przykład o Trójmieście, tak? Bo na przykład Trójmiasto poznałam dopiero jak przyjechałam tam w stronę Bydgoszczy i pojechaliśmy kiedyś jako studenci właśnie do Gdańsku. Więc ogólne rzeczy widziałam już w Kazachstanie jako dziecko. Okej. Ale twoja babcia mówiła po polsku, czy nie? Nie, Nie. nie. Czyli ty języka polskiego uczyłaś się dopiero w Polsce, tak?
Dokładnie. Ja powiem Ci tak, Kamil, ja bardzo dobrze pamiętam, że w moment, kiedy ja byłam na lotnisku, moja mama włożyła mi taki mały przewodnik, taki, jak to się mówi, taki, wiesz, podstawowe cytaty, które musi znać każdy, każdy Takie turysta. rozmówki to się chyba nazywa tam, rozmówki Tak, polsko-kazachskie, tak, coś takiego. kazachski, angielski, tak. I tę małą książeczkę mama włożyła mi w kieszenie mojego plecaka i pamiętam, że ja tak de facto otworzyłam ten słownik tak dopiero w samolocie. No i próbowałam przeczytać te pierwsze słowa, czyli dziękuję, tak, nie. Znaczy tak nie było bardzo łatwe do przeczytania i zrozumienia, ale dziękuję nie przeczytałam. Mhm, mhm, mhm. Okej, okej. Później jeszcze pogadamy trochę o twojej nauce polskiego, ale chciałem cię właśnie zapytać na początek, no bo jak już jesteśmy przy tym temacie, to właśnie, to jakie były twoje pierwsze wrażenia właśnie z tego, trafiasz do Bydgoszczy, tak? Zazwyczaj Tak, gdzieś tam osoby trafiają na Erasmusa do tych największych miast, Warszawa, Kraków, Wrocław, tak? U ciebie to było Bydgoszcz i, tak. i Dokładnie. jak pierwsze E, wrażenia w Polsce? No powiem Ci tak, sama podróż była bardzo długa, tak? Z Kazachstanu dolecieć do Polski. W tamte czasy nie mieliśmy bezpośrednich lotów. Ja pochodzę z dużego miasta, z Almaty, gdzie mieszkają ponad no już 3 miliony ludzi. Natomiast musiałam lecieć przez Stambuł. W Stambule mieliśmy to łączenie, tak, i dopiero jakby przylecieliśmy do Warszawy. Luty, znowu mówię, tak, przypominam, bo szok kulturowy był bardzo duży, ponieważ no, spotkałam pierwszy raz taki chłód, ten wiatr, tak, w Warszawie. Też pamiętam bardzo dobrze ten moment, jak z Chopina, z lotniska Chopina musieliśmy jako studenci, bo przyjechaliśmy w grupie, musieliśmy wziąć ten pociąg do Warszawy Centralnej, żeby tam przysiąść do pociągu do Bydgoszczy. No i mieliśmy tą taką małą przerwę w Warszawie i bardzo dobrze pamiętam, jak wyszłam tak z podziemi i na tym dworcu głównym i zobaczyłam te wszystkie wieżowce, tak, te złote tarasy. Jeszcze wtedy nie było aż tak dużo, wiesz, tych wieżowców, ale te Mhm. główne znaczy były. I ja pamiętam, no, jakie ogromne wrażenie zrobiła na mnie ta Warszawa, tak, ten centrum. Myślę, że robi na każdego wrażenie, kto przyjeżdża pierwszy raz do Polski. I nie wiem dlaczego, myślałam, że cała Polska jest taka, tak? Czyli wszędzie znają te wieżowce, wszędzie będzie te ogromne ulicy i ja mówię, kurczę, no, ciut Europę, nie? No Okej. i pamiętam, Potem że przyjeżdżasz do Bydgoszczy, a tam już no, słuchaj, wieżowców nie no to było. nie było, aczkolwiek też pamiętam ten pierwszy kulturowy szok, no bo musieliśmy pierwszy raz kupić same bilety do Bydgoszczy. I pamiętam, że pani dała tutaj, musieliśmy pójść do kasy, tak, się dogadać, że kupujemy bilety do Bydgoszczy. Nie wiem też dlaczego, myślałam, że ta Bydgoszcz jest bardzo bliska, wiesz, gdzieś tam 40 minut, bo ja myślałam, że patrząc oczywiście tutaj na mapy, tak, że Kazachstan jest takim ogromnym krajem, a jest, bo zajmuje 9. miejsce na świecie, że Polska Mhm. jest taka no, mniejszym krajem, a więc te połączenia muszą być szybsze, tak? Ja się nie spodziewałam, że będę jechała do Bydgoszczy przez 4 prawie godziny. I uwaga, uwaga, my też dostaliśmy bilety bez miejsc. Tak, bo tak się zdarza. I Mhm. w ten sam dzień no, cały pociąg był zapchany ludźmi, więc 4 godziny jechaliśmy do Bydgoszczy na stojące z walizkami. Po 17 godzinach lotu jakby tutaj do Warszawy z Kazachstanu. Więc to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Okej. I Ale wrażenie oczywiście w takim sensie trochę zderzenie z rzeczywistością, tak? tak, 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 Okej. absolutnie. Więc ja myślałam, że tutaj dostaniemy miejsce, że z komfortem tu jedziemy, że ta podróż będzie trwała pewnie 40 minut, a nie 4 godziny, tak? Więc no, nikt nas o tym nie poinformował, a więc zawsze mówię, że po 12 latach w Polsce mogłabym napisać przewodnik dla ludzi, którzy dopiero przyjechali do Polski, tak? I ten przewodnik był bardzo gruby.
Tak, No tak. ale napisane z wdzięcznością i dlatego mówię, że bardzo, ja rozumiem ludzi, którzy przyjeżdżają i właśnie nie zdają sobie sprawy, że te odległości też mogą być duże, długie i jak to wszystko działa, tak? Ta infrastruktura może działać zupełnie inaczej w innym kraju niż w drugim. To miałaś to takie pierwsze zderzenie z rzeczywistością, no ale jak twoje początki w Polsce wtedy? To było tak, że to było taka miłość od pierwszego wejrzenia, czy no jak to właśnie wyglądało? Wiesz co, zakochałam się jakby, to był proces przede wszystkim, tak? Poznawanie Polski, poznawanie wszystkiego naokoło zajmowało czas. Powiem od razu to, że zawsze byłam ciekawa świata, tak? Więc ja też patrzyłam może tak pozytywnie na wszystko, co się wydarzyło w moim życiu i wszystkie takie sytuacje, które może pewne osoby wprowadzili w taki szok, tak? Ja odbierałam to jako nowe doświadczenie, bo mówiłam, że aha, no tego w Kazachstanie ja nie miałam, a więc po tej sytuacji mogę się więcej się nauczyć. I to są podstawowe rzeczy, Kamil. Pierwszy zakupiony bilet, tak, na transport, kasowanie tego biletu, no bo w Kazachstanie nasz system był inny, tak. Na przykład mieliśmy kontrolera, gdzie wchodzisz do busu, musisz płacić mu pieniążki i on daje ciebie bilet, odrywał bilet, tak? Mhm, Natomiast w mhm. Polsce, no tutaj nikogo nie było, trzeba było kupić. Ja bardzo dobrze pamiętam, mieliśmy kiosk obok akademiku i tam trzeba było kupić te bilety, wchodzić i kasować. I nikt nam o tym też nie mówił, więc też dostaliśmy pierwszy mandat. A więc pierwszy mandat Okej. też nauczył nas kasować bilety w prawidłowy sposób, tak? Więc no wszystkie takie rzeczy i oni byli trudne, tak? No bo też nie wiedzieliśmy, gdzie ten problem nas czeka, tak? Za jakim rogiem zaraz dostaniemy tego kopa. Więc Mhm. cały czas jako studenci no, mieliśmy te oczy naokoło. No ale myślę, że takim największym taką ulgą albo nie wiem, taką ciekawostką przyniosło to, że ja poznałam przede wszystkim Polaków, tak? Ludzi, którzy wyciągnęli rękę i nie patrząc na to, że nie potrafiłam mówić po polsku pierwsze 3-4 miesiące, no to zabrali mnie na przykład na jakąś imprezę, tak? Chcieli pokazać mi, jak wygląda Polska dla takiego młodego człowieka. I myślę, że ta przyjaźń, tak, ta międzyludzka właśnie sprawiło to, że ja byłam ciekawa Polską coraz bardziej. I mi się chciało naprawdę wychodzić z tymi ludźmi, poznawać ich. I pamiętam, że była w taki sposób zaproszona na przykład na pierwszą Wielkanoc w swoim życiu, którą nigdy nie celebrowałam w domu, tak? A więc no byłam bardzo ciekawa, wdzięczna, tak, temu, że tutaj po prostu ludzie zaprosili mnie do własnego domu i czułam siebie naprawdę takim no, gościem, ale z takim wielkim szacunkiem, tak? Super, I super. tak, i myślę, że to właśnie te tradycje, te rodziny, oni pokazali mi, co tak naprawdę jest Polska, tak? I w ten sposób powiedziałam, kurczę, no fajni ludzie tutaj są, bardzo otwarci, bardzo gościnni i też widziałam w tym takie podobieństwo właśnie z Kazachstanem, nie? Właśnie chciałem cię o to zapytać. Czy odczułaś jakieś takie różnice, a może właśnie podobieństwa, jeśli chodzi o takie podejście do życia, po prostu o zachowania między Polakami a Kazachami? Na pewno duże prawdopodobieństwo tutaj, bo na przykład no, duże rodziny, w Kazachstanie tak samo, w Polsce też jest ta duża więź pomiędzy starszym pokoleniem, tak, młodszym pokoleniem, nawet te wszystkie święta, które macie, no to jest przyjazd całej rodziny z różnych części Polski, tak, żeby tutaj po prostu spędzić wieczór, tak, razem. W Kazachstanie tak samo. My na przykład mamy duże rodziny i nawet mamy tak, że w niektórych rodzinach mogą mieszkać kilka pokoleń w jednym domu, tak? Czyli masz babci, rodziców i dzieciaków i wszyscy w jednym domu
I myślę, że tutaj to, że Polacy no, dbają tak, o rodziny i też widzę, że chcą pielęgnować te tradycje, no to jest mega wspólne z Kazachstanem, tak? Natomiast Mhm. też mamy różnice, bo Kazachowie, jak ja dużo mówię też o tym, no jesteśmy bardzo bezpośredni, osoby, znaczy narodowość i tak naprawdę my nie mamy za dużo takiego small talku, tak? Czyli możemy zapytać osoby, które nie znamy o rzeczach dość, no moim zdaniem, prywatnych, już na pierwszym spotkaniu, już na pierwszych Mhm. minutach. W Polsce pamiętam bardzo dobrze, ktoś mi powiedział, że są tematy, które lepiej nie omawiać, tak? Czyli polityka, religia i wypłaty, czyli finanse. O tym lepiej nie Mhm. gadać. W Kazachstanie tak naprawdę nie ma tematów tabu, zwłaszcza jak jest też osobą zaproszoną do domu, więc tutaj możesz dostać no, różnego rodzaju pytania i oni będą bezpośredni. Mhm. W taki sposób też po prostu sprawdzamy ludzi, tak? Więc w Polsce na przykład ludzie są mega uprzejmi, które też szanują granice, tak? I to jest też to, czego ja się nauczyłam w Polsce. I też są bardzo cierpliwe. Polacy są bardzo cierpliwi, bo widzę to też w komunikacjach publicznych, że ludzie naprawdę milczą, jak widzą nawet kogoś, kto rozmawia głośno przez telefon. Też cierpliwie stoją w kolejkach, tak? I czekają na przykład na swoją kolej. W Kazachstanie by to tak nie działało. Nie? W Kazachstanie jest wyścig. Wyścig, aczkolwiek jakby ktoś tam, nie wiem, komuś nie spodobało właśnie ta głośna rozmowa przez telefon, no to by z jednego końca autobusu już poleciałoby kilka zdań na temat tego, że trzeba rozmawiać albo na ulicy, albo w domu. Mm. Ciszej tam, zamknij się tam. Tak, tak, Okej, dokładnie. Więc Polacy okej, są cierpliwi, tak. okej. Ty po tych 12 latach już przyzwyczaiłaś się właśnie do tych zachowań bardziej polskich, czy dalej wciąż w tobie jest ta kazachska dusza? Dobre pytanie, Kamil. Wiesz co, na pewno widzę, że kiedy jestem w Polsce, tak, czuję, że nie jestem pełnie, może tak, nie przyjęło wszystkiego polskiego, tak, ale zachowałam w sobie tą kazachską, znaczy to kazachskie podejście, które kiedyś miałam. Ale jak ja przyjeżdżam do Kazachstanu, to widzę, że ja już tak myślę trochę po polsku, tak, bo nie podoba mi się to, że na przykład ludzie tutaj nie stoją cierpliwie w kolejkach, tak? Że jeśli masz jedno okienko w Kazachstanie, no to masz tutaj 3 kolejki, tak? Natomiast w Polsce każdy nawet pyta, kto jest ostatni, więc ja jestem jak taka, się śmieję, taka babcia, która wchodzi i pyta, kto jest ostatni, bo lubię porządek, bo to już takie coś, co mi się przyjęło w Polsce, tak? Więc myślę, że sięgnęłam polską kulturę, ale też zachowałam swoje kazachskie korzenie, to podejście, które ja się nauczyłam w domu, tak, przez 21 lat. Więc myślę, że w moim przypadku fajnie jest to, że w zależności od sytuacji ja mam tą perspektywę i podejście takiego polskiego do sytuacji i też kazachskiego, jeśli można tak się Mhm, wyrazić. mhm. Czyli to jest taki miks, ale tak jak mówisz, z drugiej strony teraz, tak jak rozmawialiśmy o tych szokach kulturowych, jak przyjechałaś do Polski, to teraz Tak. masz takie szoki kulturowe, jak wracasz do Kazachstanu, tak? Dokładnie, dokładnie. Ja już tak już widzę, że a w Polsce tego nie ma. Tak, ludzie nie robią i wtedy mi się chce szybciej do Polski wrócić, wiesz, po 2 tygodniach w Kazachstanie. Ale no, jak to mówię, tak, trzeba też widzieć te perspektywy i może być też taką osobą mającą tak te dwa różnych świata, a jednocześnie podobnych do siebie świata, zachować się odpowiednio, tak? Mhm.
Więc no mówię, w Polsce myślę, że ja już tak, ktoś mnie ostatnio zapytał, w jakim języku myślę, tak? I ja mówię, że w Polsce to myślę po polsku, tak? Nawet sny mam O, po polsku. tak? No to znaczy, że to jest wyznacznik, że już jesteś na bardzo Za wysokim długo. poziomie języka Ja już polskiego. jestem za długa. Jeśli, jeśli już śnisz po polsku. No właśnie, a bo w którym momencie ty zadecydowałaś, że, bo ty przyjechałaś na tą wymianę, tak, na ten program studencki i jak do tego doszło, że ty stwierdziłaś jednak, że nie, że nie wracam do Kazachstanu, że zostaję w Polsce. Ty przyjeżdżając na ten program wtedy ty już miałaś taką myśl, że ty chcesz tutaj zostać na stałe, czy na takiej zasadzie, że o, przyjadę, zobaczę, może wrócę do Kazachstanu? E, Jak do tego doszło? Bardzo dobre pytanie, Kamil. Też ostatnio o tym przypominałam sobie, wspominałam, kiedy to się stało i powiem Ci, że wydarzyło się to na 5. roku mojego pobytu w Polsce, tak? Bo uważam, że to też jest, nawet gdzieś tutaj w emigracjach, tak, mówią o kryzysie 5 lat. Może słyszałeś, może nie. W każdym razie 5 lat to jest taki okres, kiedy osoba już wie, tak, czy ona chce na pewno tutaj zostać w tym kraju i się rozwijać dalej, bo nie ukrywajmy, tak, jakby tutaj też przychodziłam, już ukończyłam uniwersytet, skończyłam tak naprawdę za te 5 lat, co byłam w Polsce, skończyłam już 2 uniwersytety i już musiałam podjąć tę decyzję o magisterce, tak? No i ta magisterka też się wiązała z początkiem mojej kariery w Polsce. Więc te 5 lat to też było tak, że ja pamiętam bardzo dobrze, że przyjechałam do domu i wtedy rodzice mnie po prostu zapytali, no co dalej, Sofie, czy ty wracasz do domu i tutaj będziesz budowała swoją bazę, tak? Już przyjeżdżasz jako osoba, która ukończyła całe studia w Europie, czy jakby dalej zostajesz w tej Europie. No i wtedy pamiętam, że w Polsce po prostu też dostałam dobrą propozycję na swoją pierwszą pracę. I wtedy, Kamil, myślę, że podjęłam taką swoją decyzję, że buduję swoją przyszłość w Polsce, zostaję w Polsce i tutaj też jest taki moment, że może jak wiesz sam, albo twoi też tutaj słuchacze, obserwatorzy może wiedzą o tym, że w Polsce, żeby zostać, to też nie jest tak łatwo, tak, pod względem też papierowym i musiałam też odzyskać kolejną kartę pobytu na podstawie swojej pracy, tak, a więc każda karta pobytu się wiązała jakby tutaj z 3-letnim okresem pobytu w Polsce. I pamiętam bardzo dobrze, że jak rozpoczęłam ten cały proces odzyskiwania tych kart pobytu, no to już po kolejny też czułam, że muszę podjąć decyzję, czy ja idę dalej, tak, w tym procesie papierowym i będę jakby tutaj przedłużałam swój pobyt i budować karierę, no bo pewnego dnia mogłabym, wiesz, odzyskać na przykład obywatelstwo, tak? Wiadomo, po niekrótkim czasie, tylko na przykład po 10 latach w Polsce. No i wtedy podjęłam tą decyzję, że będę po prostu iść w stronę tego, żeby zlegalizować ten pobyt maksymalnie ile się da. Bo pomyślałam, że już dużo rzeczy było zrobione, tak? Było ukończone te studia, podjęte pracę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też spotkałam duże wsparcie od swojej rodziny, tak? Ja pamiętam bardzo dobrze, jak moja mama powiedziała, do domu zawsze możesz wrócić. I tutaj też wiem, że to pomogło mi jakby budować moją ścieżkę w Polsce, bo też wiem, że nie zawsze rodzina może być taka wspierająca, zwłaszcza w Kazachstanie, bo jako kobieta, jako dziewczyna, no to rodzice raczej wolą, żeby ta dziewczyna wróciła do domu, była z rodzicami, no bo trzeba budować też swoje życie prywatne. Powiedz mi jeszcze, Sofii, jak jesteśmy przy temacie Polski, no bo jesteśmy na kanale Polish with Kamil, więc mówisz świetnie po polsku, ale właśnie jak to było u ciebie z tą nauką polskiego? Czy to było dla ciebie łatwe, żeby nauczyć się polskiego, czy zmagałaś się z tym no jak to właśnie wyglądało? Kamil uczy polskiego codziennie, nawet po 12 latach.
Polski jest ciężkim językiem. Naprawdę robię nadal błędy, popełniam te błędy, tak? Od czasu do czasu muszę sprawdzić siebie nawet przez ChatGPT albo jakieś takie, wiesz, strony gramatyczne. Więc ja polskiego na przykład tak naprawdę nie uczyłam przez książki. Ja uczyłam polskiego przez ludzi. Mhm. Ja przez 4 miesiące słuchałam, co ludzie mówią i żeby zacząć też rozmawiać. I tak naprawdę swoje pierwsze zdanie, bardzo dobrze pamiętam, że ja powiedziałam: poproszę czarną kawę, i to był pociąg PKP Intercity, jak jechałam do Gdańsku właśnie. Ja Mhm. poprosiłam kawę i to zdanie się złożyło samo w głowie, tak? Po 4 miesiącach słuchania tego, co ludzie mówią Pięknie, pięknie. naokoło. No i pięknie odmienione przez przypadki. Poproszę czarną kawę, a nie czarna kawa. Czyli Tak, tak, tak. I wiesz co, i to zdanie właśnie było takim icebreakerem dla mnie, że w końcu zaczęłam mówić, tak? Bo ja przez te 4 miesiące w ogóle się bałam cokolwiek mówić, tak? Ja bałam się, że ludzie mnie nie zrozumieją, że będą się śmiać. Ja bałam się w ogóle złożyć to zdanie, tak? A tutaj mhm. to wyszło naturalnie. Więc polskiego no nie uczyłam, jak to mówię, jeszcze raz przez książki, raczej przez ludzi. I pamiętam też taki moment, że jak już zaczęłam mówić, a wtedy też sięgnęłam po swoją pierwszą książkę, tak? I to, co ja mówiłam, a to, co ja przeczytałam na papierze, tak, to w ogóle się nie mieściło u mnie w głowie, że tak można było napisać to słowo. Mhm. Aha, ale mówisz taką książkę, normalną Tak, książkę do zwykłą czytania, nie? książkę, tak, do czytania, bo wtedy ja już czułam, że jestem gotowa do następnego etapu w życiu. A więc sięgnęłam po książkę i pamiętam nawet takie słowa jak, wiesz, no piękne, nie? No totalnie by inaczej by napisała to słowo. Mhm, Już mhm. teraz nie pamiętam, ale mówię, no to było takie zderzenie z rzeczywistością, kiedy ja zobaczyłam to słowo, a ciągle jego mówiłam przez, wiesz, miesiąc. I ja mówię, nie, no tak to się, ja bym w życiu to nie napisała, nie? Okej. Czyli ty w ogóle nie brałaś nigdy żadnych lekcji, tylko takim naturalnym sposobem, tak? Osłuchiwałaś się dużo z językiem i próbowałaś po prostu mówić. I tak Tak. doszłaś do takiego poziomu. Mhm. Tak, i dopiero wiesz co, na 7 roku życia w Polsce, na 7 roku, musiałam wyrobić certyfikat z języka polskiego. No bo w związku z tym, żebym tutaj zlegalizować dalej swój pobyt na rezydenta, tak? I powiem od razu tak, że też tutaj w związku z tym, że miałam pracę, tak, wymagania były minimalne, B1, więc podjęłam tą decyzję, że idę na ten egzamin z B1. Oczywiście trzeba było przygotować się i to było tak naprawdę moje pierwsze w życiu przygotowanie do polskiego języka i odrabianie takich małych, krótkich lekcji. Natomiast jak przyszłam na ten egzamin, no to pani tutaj z komisji powiedziała, że no pani ma ewidentnie C1. Ja na to Mm. tylko Karol powiedziałam, że i tak w życiu mam dużo stresu, więc jeśli minimum jest B1, ja poproszę ten minimum. Okej. No i musiałaś jakoś, no bo egzamin czasem różni się od tego, jak mówią Polacy w prawdziwym życiu, nie? Musiałaś się jakoś właśnie przyzwyczaić do jakiejś takiej innych struktur, innej wymowy, którą na co dzień używałaś? Musiałaś się przestawić jakoś pod ten egzamin? Wiesz co, no jak to każdy egzamin, tak? Tak naprawdę wszystko polega na metodzie, tak? Więc w internecie da się znaleźć fajne lekcje. Ja powiem szczerze, że ja na przykład przygotowałam się do tego egzaminu z 7 lekcji jednej takiej pani na YouTube, która wszystko po prostu opisuje bardzo dobrze, bo chodzi tak naprawdę o tą metodę i strukturę tego egzaminu, tak? A więc jak znasz już tą strukturę, no to używasz tą ilość słów, tak, którą znasz w tym polskim języku, bo na przykład napisanie takiego listy, tak, do znajomego albo pisanie jakiejś tam sytuacji. Myślę, że o to chodzi, bo tak naprawdę też powiem, że ten egzamin z polskiego, on jest bardzo przydatny, bo on też uczy, pokazuje ludziom te takie, wiesz, realne sytuacje w życiu, które mogą się spotkać, na przykład napisanie właśnie tego listu,
a więc nawet takie załatwienie spraw na poczcie to też pomaga później, tak? Bo wiesz, gdzie uzupełniać, gdzie jest nadawca, adresat i tak dalej, więc powiedziałabym, że ten polski egzamin z polskiego, on jest taki przydatny życiowo. Więc Mhm. polecam każdemu, nawet Polakom tutaj sprawdzić swoje umiejętności gramatyczne i też może, jak to mówi się, wokabularny, tak? Słownictwo, tak? Słownictwo. Słownictwa, Słownictwo. tak, żeby sprawdzić, żeby też zobaczyć poziom, bo też pamiętam, że podczas przygotowania do tego egzaminu przyniosłam nawet kilka lekcji do pracy i robiłam kilka takich zadań ze swoimi znajomymi z pracy, osoby z Polski, którzy też mieli trudności w No odpowiedzi. jasne, wiesz jak to jest. Polacy przyswoili język polski, ale nigdy się tak nie uczyli, wiesz, Nie tak jak osoby z zagranicy, nie? Jasne, że Tak, tak. tak, tak. Więc tutaj Jest. nawet te odmiany, powiem Kamil, że tutaj no, ludzie się zastanawiały, tak? Nawet sami ludzie Jasne. z Polski, tutaj Polacy się zastanawiali, czy dobrze mówią, czy to poprawnie i to było śmiesznie. Mhm, mhm. To jakbyś miała dać jakąś taką wskazówkę dla osób, które właśnie, no jest też dużo osób z Kazachstanu w Polsce, osób właśnie ze wschodu, ale taką ogólnie to co osoby powinny robić, żeby mówić tak pięknie po polsku jak ty? Co jest najważniejsze według ciebie? Zintegrować się, tak? Być ciekawym, być otwartym, poznać fajnych ludzi. Myślę, że ta integracja dużo daje. W ogóle zrozumienie kultury w tym kraju, gdzie się znajdujesz, tak? Bo wiele osób też, które przyjeżdżają, ja rozumiem, że wiele osób się boją, ale też się zamykają w swoim otoczeniu. I to jest błąd numer jeden, chyba że ta osoba po prostu nie planuje zostać w Polsce na zawsze, albo w ogóle nie planuje jakiekolwiek takie większe interakcje, tak, z polskim społeczeństwem. Natomiast ja uważam, że język sam w sobie, nieważne czy to polski, czy angielski, on otwiera duże możliwości. Poznałam to na własnej skórze i powiem, że polski mi nie zaszkodził. On otworzył bardzo duże drzwi. Mhm. Poznał mnie z bardzo fajnymi ludźmi, więc tutaj na pewno trzeba się starać zrozumieć tą kulturę. Fajnie, jak masz bliskich znajomych albo w ogóle nawet w pracy, tak, osoby z Polski, zapytać ich, jak jest u was, a co robicie, dlaczego wy robicie w taki sposób, bo myślę, że Polacy tutaj też lubią trudne pytania. I też dużo osób, na przykład moich znajomych, mówią, że kurczę, Sofie, przychodzisz do nas z takimi pytaniami, na które my sami nie mamy odpowiedzi, tak? Więc to też otwiera głowę. I no mówię, z takich ostatnich, może śmiesznych rzeczy, bo zapytałam, dlaczego wiatrak chodzi, kiedy on stoi, tak? Okej. Dlaczego w Okej. Polsce tak się mówi? Mhm. Słowo zasłonić. Kiedyś mi się wydawało, że to pochodzi od jakiegoś słonia, który był w pokoju i on był taki duży, że on zasłania. Okej. I od czego pochodzi to słowo? Bo ja nie wiem, szczerze. No, Jak zasłona tak kojarzysz? naprawdę, tak? Zasłona, ale tak naprawdę samo słowo w sobie zasłonę, to nie wiem skąd pochodzi. I Okej. tak samo słonina, no to nie jest mięso słonia, tak? No nie. No nie. Więc mam duże pytania, Kamil, też na co dzień do Polaków. Tak. No właśnie widać, że jesteś taka bardzo ciekawska, ale tak jak mówisz, bo właśnie widziałem też na twoim Instagramie, chciałem o tym pokazać, o tym trochę pogadać z tobą, bo ty jesteś ciekawska, tak? Ty asymilowałaś się, integrowałaś się z Polakami, ale właśnie Tak. dzięki temu, że teraz, że też nauczyłaś się tak super polskiego języka, teraz widziałem, że ty starasz się pokazać jakby swój kraj, tak? Tak, Polakom, że no prowadzisz konto na Instagramie, wrzucasz tam ciekawostki, tak? Informacje o Kazachstanie, ale robisz też chyba wycieczki do Kazachstanu, tak? Dla Polaków.
tak, Kamil. Wiesz co, moja historia z tym profilem, ona poszła bardzo szybko. I nie będę się bała tego słowa, ale też wiralowa, tak, pod jakimś kątem, bo całe życie ja nie byłam osobą publiczną, nie byłam też medijną osobą. Całe życie prowadziłam zamknięte konto i tak naprawdę cała moja historia tego profilu o Kazachstanie zaczęła się rozwijać aktywna od marcu 2025 roku, czyli zeszłego roku. Ktoś po prostu ze znajomych rzucił hasłem, że Sofia, dlaczego nie opowiadasz o Kazachstanie? A ja, wiesz, Kamil, no, na pytanie po co, no ja mówię, a po co, komu to będzie potrzebne, jakby komu jest potrzebny ten Kazachstan, kto będzie ciekawy w ogóle kraju, z którego pochodzę. I bardzo się myliłam, tak? Więc od 1 marca 2025 roku zaczęłam po prostu, otworzyłam tak publicznie swój profil i zaczęłam wrzucać swoje pierwsze filmiki, reelsy, ale też bardziej na temat jakby tutaj doświadczenia mojego życia w Polsce. No i gdzieś tak na 5. filmiku ktoś zapytał w komentarzach, a skąd ty pochodzisz, tak dziewczyno? W ogóle tutaj tak mówisz, dla kogo ty to mówisz? No i napisałam, że jestem z Kazachstanu. No i wtedy zaczęli się pytania na temat Kazachstanu, że więcej opowiedzieć o tym kraju i jak jest, więc tutaj po prostu to w naturalny sposób przeszło, cały content przeszedł na Kazachstan. I się okazało, że nie ma takiej osoby, która by w języku polskim dostępnym, wiesz, dla Polaków opowiadała właśnie o historii Kazachstanu, o ciekawostkach Kazachstanu. I moim zdaniem ta firma turystyczna, którą ja założyłam też w tym samym roku, czyli w 2025 roku, to był naturalny krok rozwoju, tak, tego profilu, bo dużo było pytań na temat Kazachstanu i jak ja to mówię, można 1000 razy opowiadać, ale lepiej po prostu raz zobaczyć, co to jest. Więc zebrałam swoją pierwszą grupę w październiku i przyjechały do mnie 4 osoby z Polski i zrobiliśmy no, taką dużą podróż po Kazachstanie, gdzie pokazałam naszą stolicę, zachód Kazachstana i tutaj miasto, z którego ja pochodzę, to największe Almaty. I zainteresowanie rosło, tak? Może wiedziałeś, może nie, ale na przykład z ostatniej rolce dostałam 1000 komentarzy i udało się po jednej rolce zebrać całą kolejną grupę na wyjazd kwietniowy, tak, w tym roku. Więc Super, super. tak, No i zainteresowanie. jakie właśnie wrażenia mieli Polacy na przykład po tej wycieczce do Kazachstanu? Jakie, tak jak ja pytałem ciebie o szoki z kazaszki w Polsce, to jakie mieli na przykład Polacy przemyślenia o Kazachstanie? Wiesz co, Kamil, ja myślę, że po pierwsze, no, wydarzyło się to, co się wydarzyło, jak ja to opowiadałam na Instagramie. Podczas naszego wyjazdu z tej pierwszej grupy październikowej, no, u nas to pobiły się nasze kierowcy, tak, podczas naszego wyjazdu i to zrobiło Naprawdę? niezapomniane, tak, to zrobiło niezapomniane wrażenie dla naszych gości, naszych turystów, bo pobiły się nasze kierowcy z innymi kierowcami w stepach za miejsce tak de facto, tak? Bo kierowcy tutaj z innego kampu po prostu zaczęli no, mówić, dlaczego my tutaj chodzimy i tak dalej, zwiedzamy i tak dalej, gdzie step jest ogromnym tak, miejscem i każdy może znaleźć swój kąt, no ale tutaj się nie dogadali. I się skończyło wszystko na walce. Natomiast powiem Ci tak, jakby sam wyjazd był super, on był bardzo, bardzo fajny i też moim głównym zadaniem było pokazanie właśnie Kazachstanu w mniej szokujący sposób, o ile można było. Tak. Już mieli wszyscy niezapomniane wrażenia. I wiesz, jakby no, podczas tego wyjazdu też opowiadam ludziom o kulturze, tak, o historii. Łamię te stereotypy, które może ludzie mają. Natomiast ja myślę, że osoby, które już jadą na ten wyjazd ze mną, oni nie żyją stereotypami, tak? Oni już sami w sobie
ciekawy świata, tak samo jak ja, więc jedyne, czego oni chcą, to zobaczyć właśnie te perełki z osobą lokalną, tak? No bo jestem i pokazuję po prostu to, czego nie zobaczysz ani na Google, ani przez na przykład takie polskie biuro podróży, tak? No bo znam Kazachstan od podszewki. I to chcę pokazać. I pokazać też nasze zwyczaje, kulturę, tradycje, dlaczego robimy w taki sposób, a nie inny. Bo też na przykład opowiadam nawet takie proste rzeczy, tak? Jak się wchodzi do jurty, dlaczego się wchodzi po prawej stronie, dlaczego się nie siada przy wejściu i tak dalej, i tak dalej. Staram się też opowiadać o tym na Instagramie, tak? Na przykład o naszych daniach, o zaproszeniu do kazachskiego domu, jak trzeba tutaj się zachowywać, ale myślę, że jak osoba jest już na miejscu i poczuje ten klimat, to łączy się wszystkie kropki, tak? I to jest zupełnie inne doświadczenie niż nawet, nie wiem, no przez filmiki, tak, na Instagramie albo TikToku. Jasne, jasne. No a masz, bo ja właśnie, ja nie wiem dużo, szczerze mówiąc, o Kazachstanie. Myślę, że ja wiem tyle, co ty wiedziałaś o Polsce. No, nawet mniej, bo ty miałaś korzenie polskie, więc ja wiem nawet mniej niż ty wiedziałaś o Polsce na początku. To jakie są jakieś takie właśnie jakieś takie ciekawe tematy, ciekawe rzeczy, tradycje w Kazachstanie, które mogą być, no, dla mnie na przykład zaskakujące? No, z takich rzeczy powiem, no, że przede wszystkim byliśmy nomadzie, tak? Czyli koczownikami, które jeździliśmy z miejsca na miejsce, więc my nie mieliśmy tak de facto tego domu, tylko nasz dom była jurta, tak? Ja to zawsze mówię, to jest taki azjatycki namiot, tak? Średnioazjatycki namiot, który zawsze można złożyć, tak? I rozłożyć. Sama jurta w sobie jest bardzo ciekawym, no, tak, takim domem, który naprawdę da się złożyć po prostu przy pomocy kilku osób, tak, dorosłych. Z takich ciekawych rzeczy, no nie wiem, na przykład kobiety w Kazachstanie mają dwa śluby. Pierwszy ślub to jest żegnanie z rodzicami, tak, rodzinnym domem, no a drugi to jest właśnie ten ślub standardowy, czyli przyjęcie tej kobiety do nowego domu. Natomiast niektórzy potrafią też zrobić trzy śluby, czyli te dwa tradycyjnych i jeden taki nowoczesny, cywilny tak zwany u nas. To też fajne doświadczenie, więc jakbyś miał tutaj znajomych z Kazachstanu, polecam też polecieć na sam ślub. Myślę, że coś zobaczysz od Polski, ale też zobaczysz, w jaki sposób my tutaj to wszystko celebrujemy. Ciekawe są odległości, tak, moim zdaniem, bo nie każdy zdaje sobie sprawę, że Kazachstan zajmuje 9. miejsce na świecie po terytorium, a więc na przykład dojazd jak ja to zawsze mówię, tak, moja babcia na przykład mieszka w takim najbliższym dużym miastem, no to odległość od mojego miasta Almaty do Szymkętu to jest 800 kilometrów. To jak Poznań a Wrocław, tak? Albo jak prawie Warszawa a Łódź. I tak jeździłam do babci przez 10 godzin z samochodem podczas wakacji w jedną stronę i z powrotem, tak? Na 2 miesiące. No, 800 kilometrów to nawet ja bym powiedział, że z nadmorza w góry, to całą Polskę Tak, można przejechać. dokładnie. Na przykład, nie wiem, stolica też się znajduje 1200 kilometrów. Jak pojechaliśmy z grupą, no to od stolicy do zachodniego Kazachstanu mieliśmy 2200 kilometrów, więc lecieliśmy 3 godziny samolotem. I no wiesz, z 3 godziny samolotem z Warszawy już pewnie dolecisz tam do Hiszpanii, tak? No tak, całą Europę możesz zwiedzić. No tak. Tak, dokładnie. Więc te destynacje, jakby ta rozległość Kazachstanu no naprawdę przeraża. I to, że na przykład mając taki ogromny kraj, my tak naprawdę mamy tylko 20 milionów ludzi, tak? Więc kraj jest pusty. I jak często ludzie mnie pytają i mówią, trochę nawet romantyzują, tak, ten Kazachstan, bo mówią, a my przyjedziemy samochodami, może weźmiemy te samochody jakby tutaj na wynajem, tak, pojedziemy sobie w stepy, no bo Europejczycy myślą, że Kazachstan to są tylko stepy, tak, wolne koni, które biegną tam na zachodzie słońca i ta piękna jurta, który tam stoi gdzieś tam kilka kilometrów w zasięgu, tak.
Kazachstan nie jest zawsze taki. Ja też mówię, że podczas takiego wyjazdu może się zepsuć samochód i w okolicach tak 300 kilometrów, tak, w tym radiusie 300 kilometrów może być nikogo i nikt może wam nie pomóc, tak? Więc tutaj trzeba mieć naprawdę dobry sprzęt i zasięg, i żeby tutaj po prostu w razie W skontaktować się z kimś, kto może dojechać do was i pomóc. Dlatego też uważam, że te wycieczki, które robię, pokazuje też taką rzeczywistość, bo ludzie już mogą sami w własnym zakresie kiedyś przyjechać do Kazachstanu, ale przynajmniej na teraz mój cel to też pokazać, jak ta rzeczywistość wygląda, tak? Że na przykład jedziemy w step, nie mamy zasięgu, tak? Ale trzeba mieć taki sprzęt, żeby czuć się bezpiecznie, że trzeba kupić wodę, bo następne 2 dni na przykład nie będziemy mieli z żadnego sklepu, tak? I tutaj ważno przemyśleć takie rzeczy. No i też pokazuje, jak tutaj komunikować na przykład z Kazachami, tak, lokalnymi osobami, że na przykład niektóre zachowania dla nas jest no takim może też może nas urazić, tak? Bo na przykład jak Kazach zapraszacie do domu, bo chcecie, jakby dla niego jest też ważnym gościem i zaprasza, no to jak ktoś mówi nie, to jest obrażenie. Okej. Więc Nie można odmawiać. nie można odmawiać. Trzeba wypić tą pierwszą herbatę, tak? Trzeba się napić, się nie spieszyć. Nie można też kończyć to jedzenie szybciej od gospodarzy. Więc tutaj lepiej powoli jeść to jedzenie i nie odmawiać. Oczywiście nic się nie stanie, nic niebezpiecznego się nie stanie, ale po prostu to są takie savoir vivre, tak? Te rzeczy, które tak samo jak w Polsce się nie wchodzi w butach do domu, tak? No to w Kazachstanie też się nie odmawia tej herbaty albo zaproszenia do domu. No właśnie jestem ciekawy, bo wspomniałeś o jedzeniu. Jakie jest takie tradycyjne, może nie tradycyjne, ale takie najlepsze kazachskie jedzenie? Coś, co ja na przykład mógłbym zjeść gdzieś w Warszawie. Oj, w Warszawie trudne, bo ja ci powiem, Kamil, tak, ogółem w całej Polsce i to może być, wiesz, pomysł na biznes tutaj dla, dla kogoś, kto słucha naszej rozmowy, no to mamy tylko jedną kazachską restaurację, taka prowadzona przez rodzinę w Łodzi, która się nazywa Jurta. Natomiast no, niestety ani w Warszawie, ani w innych dużych miastach jeszcze nie powstała kazachska restauracja. Przynajmniej ja nie znam. No, ale mamy na przykład, wiesz, dużo takich restauracji kuchni uzbeckiej, która jest podobna też na kazachską. Polecam Samarkand w Warszawie. To nie reklama, to po prostu miejsce, do którego osobiście lubię chodzić. To jest nazwa restauracji, tak? Tak, tak. Oni mają 2 lokale tutaj, znaczy na Ursynowie i chyba Wilanów, z tego co pamiętam. Polecam manty. To są takie pierożki tradycyjne, które w sumie możesz spróbować i w Kazachstanie, i w Uzbekistanie. Manty, manty. Manty, tak, to są pierożki. Myślę, że każda narodowość w ogóle ma swoje pierożki. Ma swoje pierogi. Wrzucę zdjęcie w montażu, jak wyglądają te kazachskie pierożki. To są podobne do polskich pierogów? Wiesz co, trochę może bym powiedziała, że oni podobne na te gruzińskie, tak? Takie chinkali, tak to się nazywa. Tak. Ale też podeślę może. No ale jeśli chodzi o kuchnię kazachstańską, no to dużo jemy mięso, tak? Jesteśmy bardzo słynni z baraniny, z koniny. Tak, jemy konia, ale też szanujemy konia, bo to jakby jest takim naszym zwierzem i naszym przyjacielem i po prostu tak się historycznie się złożyło, że też w stepach jedliśmy tą koninę, tak? Dla niektórych to może być takim szokującą informacją, ale też o tym mówię i też od razu mówię, że no konina nie bardzo zalecana może też dla osób, które mają problemy z sercem. Trzeba jeść ją powoli, w małych kawałkach, bo to podwyższa ciśnienie trochę. Natomiast wiem z
Polsce tego nawet nie znajdziesz, więc zapraszam do Kazachstanu. Okej, to do Kazachstanu na stepy, koninę i niezapomniane przygody. Dokładnie. Sofii, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Naprawdę super nam się rozmawiało. Dowiedziałem się dużo, także o Kazachstanie, także może kiedyś się spotkamy na kazachstańskich stepach Dokładnie. razem. E, Dziękuję Ci bardzo, Sofii, za dzisiaj i tyle. I powodzenia. I jesteśmy w kontakcie, mam nadzieję. Dziękuję Kamil. Również dziękuję za poświęcony czas. Myślę, że więcej osób się dowiedzą o Kazachstanie, a osoby, które by chcieli poznać właśnie tutaj Kazachstan pod moim przewodnictwem, tak, takim też wyjazdem, tak, zapraszam tutaj na mój profil, na stronę, na którą teraz pracujemy i w sumie, który będzie już niedługo. Więc no mówię, jakby dla mnie to jest bardzo ważny ten rozwój kraju, ale też nie ukrywam, że łączę się z Polską, tak, i chcę tutaj dalej działać dla Polaków i Polski. Dziękuję, Kamil. Jasne, jasne. W komentarzu na pewno wrzucę link do Instagrama Sofii. Tam możecie zobaczyć jej reelsy, jak mówi po polsku, o Kazachstanie i to tyle. Dzięki bardzo, Sofii. Pa. Dzięki.